No hej, witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku, zgodnie zresztą z tym, co zapowiadałem wcześniej, zajmę się tematem rozwoju elektromobilności, także serdecznie Was zapraszam, oglądajcie. Zgodnie z tym, jak zapowiadałem to w wielu materiałach wcześniejszych, szczególnie tych technicznych, sam się w zasadzie nakręciłem na to, żeby nakręcić kolejną edycję na temat rozwoju elektromobilności. No, ten temat mi leży na sercu, zresztą wielu z Was, którzy oglądają ten kanał, leży to na sercu, a dodatkowo też, mam nadzieję, będziemy w stanie spropagować trochę wiedzy i trochę też postaram się podzielić moim punktem widzenia na to, jak to wygląda. No i podzieliłem sobie to na trzy takie segmenty, gdzie w pierwszym segmencie chciałbym się wypowiedzieć w takim ogólnym kontekście na temat technologii, w jakim miejscu rozwoju technologii jesteśmy w tym miejscu. Przepraszam, w jakim miejscu rozwoju technologii jesteśmy w tym czasie, czyli na dzień dzisiejszy. Później chciałbym porozmawiać o sieci elektroenergetycznej w naszym kraju, na świecie i ogólnie jego wytrzymałości i przyszłości, co też trochę wiąże się z pierwszym tematem, ale tutaj jest jakaś konkretna specyfika i przy okazji chciałbym się odwołać też na rozmowy i materiały, z których korzystałem. No i trzecia część, czyli elektromobilność, konkretnie już, czyli samochody elektryczne, baterie, silniki, ładowarki. Proszę pana, ładowanie jest na godzinę i po godzinie pan wjeżdża. I tak dalej, czyli cały ten nasz mikroświat elektromobilności. Także lecimy z tematem. Pierwsza część, mimo iż najmniej naukowa, tak w bardzo dużym cudzysłowie, część oparta na domysłach i część oparta troszeczkę na tym, co działo się historycznie, oparta na takich przemyśleniach moich. To jest bardzo mocno subiektywne, ale też myślę, że znajduje to uzasadnienie w pewnych przykładach, które Wam podam z historii i nie tylko z historii technologii. Część związana z tym, gdzie się znajdujemy, jak myślimy o przyszłości i jaka ta przyszłość będzie. Pierwsza rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć, to jest taka, że wielu ludzi dokonuje takich analiz bardzo matematycznych i statystycznych, jak będzie wyglądała przyszłość. Czyli oni mówią, no w tej chwili jesteśmy na takim stadium rozwoju, za 30 lat będziemy w takim i w takim miejscu. Tak, podają wykresy, posługują się też taką informacją, że na przykład jeżeli coś rosło tam razy 1,1, to za 10 lat będzie tyle i po prostu tak ludzie do tego podchodzą. Co jest niestety bardzo błędne i między innymi Tesla, muszę wjechać tutaj z podporządkowanej. I między innymi Tesla nam udowodniła, że rzeczywistość potrafi się zmienić czasami w sposób zaskakujący, dlatego nie możemy przyjmować takich stałych mnożników, czy jakichś stałych wartości, czy przyjmować takich założeń, że rzeczywistość zawsze będzie się rozwijała w kierunku przez nas pożądanym, albo w kierunku, w którym się rozwija obecnie. Więc nie możemy przyjąć takiego założenia, że jeżeli dzisiaj elektromobilność jest taka, to za 10 lat będzie inna. Albo że solid state battery przejmie rynek baterii w ogóle w samochodach elektrycznych, bo to jest takie gdybanie polskiego małego technika. Chodzi mi o to, że globalna odpowiedź na pewne zdarzenia jest zawsze inna, albo bardzo często inna, niż my byśmy sobie tego chcieli. To, że coś jest akurat super wydajne w konkretnym jednym zastosowaniu, nie stanowi, że to coś będzie rozwiązaniem najlepszym całkowicie w przyszłości. I musimy pamiętać o tym, że oprócz naszego chcieństwa, czy naszego takiego domowego myślenia na temat tego, czy coś jest lepsze, czy gorsze, o tym, czy coś jest lepsze, czy gorsze, decyduje przede wszystkim rynek i zapotrzebowanie na konkretny produkt. I ekonomia skali, czyli jeżeli jakiś Chińczyk albo Chińczycy pomyślą, że coś jest fajne i będą to kupować, to już to spowoduje, że będzie to dużo bardziej atrakcyjne z perspektywy producentów, dostawców komponentów, części, surowców i tak dalej, niż gdyby pomyślał o tym przeciętny Kowalski. Po prostu przemawiają za tym liczby. Chińczyków jest prawdopodobnie 1,4 miliarda, Polaków jest raczej na pewno poniżej 40 milionów. Więc to też decyduje o tym, nawet wziąć pod uwagę nasze możliwości zakupowe, Purchasing Power Index i te wszystkie inne rzeczy. Nasza siła zakupowa i nasza decyzyjność w stosunku do tego, co będzie się działo w przyszłości, jest znikoma w stosunku do tego, jaka ona jest na przykład na takich rynkach jak chiński, czy jak w Stanach Zjednoczonych, czy w tych rynkach, które po prostu albo mają bardzo dużą ilość konsumentów, albo bardzo dużą siłę zakupową. O, tak bym to delikatnie określił. Idąc dalej tym tokiem myślenia, być może ci z Was, którzy śledzą nasz kanał, pamiętają też, że mówiłem o czymś takim, że i to już wiele razy, że z moich takich dociekań amatorskich, jakby patrząc na elektromobilność i patrząc na jej dynamikę rozwoju, możemy mniej więcej, oczywiście bardzo mocno mniej więcej, założyć, że ta gałąź przemysłu
znajduje się na etapie rozwoju takim jak motoryzacja spalinowa znajdowała się powiedzmy w latach 20., 30., tak? Czyli te samochody dopiero nabierały swojego kształtu, a te ilości rosły na tyle, że zaczynały się pojawiać rozwiązania fabryczne, tak? Czyli na przykład nie wiem, Ford zaczynał wprowadzać linie produkcyjne i to wszystko szło w tym kierunku, że ta ekonomia skali rosła i rosło też zapotrzebowanie na ten produkt. No i tak się faktycznie dzieje, natomiast musimy pamiętać o tym, że przyszłość tego produktu w tej chwili w ilościach zakupowych głównie kształtuje się na kontynencie azjatyckim, w sporej mierze w Europie, ale Europa jest w zasadzie tylko i wyłącznie konsumentem tego rozwiązania, bardzo niewielkim stopniu producentem. Więc może się okazać, że nasze chcieństwa dotyczące tego, jak będzie się rozwijała elektromobilność, mogą się nie sprawdzić z tego względu, że mamy tutaj gigantyczną różnicę potencjału w kontekście siły zakupowej. Tak, czyli tych parę miliardów Azjatów może zadecydować na koniec dnia o tym, czego my w Europie będziemy używać. I te rozwiązania będą tylko w jakimś stopniu customizowane pod nasze potrzeby, tak jak już zresztą w wielu segmentach rynku się dzieje, a nie będą one europejskie w swoim rozumieniu. Czyli one ani nie będą tu produkowane, ani nie będą robione nawet na stricte potrzeby europejskiego rynku ze względu na niewielkie ilości sprzedażowe. I to jest taki jeden z pierwszych, moje ulubione słowo, determinantów tego, że przyszłość może nas zaskoczyć. I tutaj chodzi o pewną perspektywę patrzenia, tak? Czyli siedząc na stołku Europejczyka, wydaje mi się, że świat jest taki, a w rzeczywistości świat może się okazać inny, bo tak naprawdę to nie ja będę decydował o tym, jak to będzie wyglądać. Druga sprawa jest taka, że rozwój technologii potrafi zaskoczyć, czyli czasami pojawiają się rzeczy, które były wcześniej nieprzewidywane. I tutaj wrócę do swojego ulubionego przykładu. Jeden z teoretyków komunizmu, pisząc o sytuacji w Londynie, mówił, że jeżeli dorożki dalej będą jeździły po ulicach Londynu i będzie tych dorożek coraz więcej i więcej, to poziom końskiego łajna będzie sięgał do pierwszego piętra. No i jak wiecie, ten problem został rozwiązany po prostu przez to, że pojawiły się samochody spalinowe, a dorożki zniknęły z dróg i problem końskiego łajna z dróg zniknął. Więc to jest też taka pułapka myślenia, czyli myślenia i poruszania się w pewnych torach. Czyli zakładamy, że ta rzeczywistość będzie taka sama, że ona będzie się linearnie rozwijać i że nie będzie pewnego przełomu. A te przełomy następują i te przełomy widzimy właśnie między innymi Europa doprowadziła przecież, jeżeli chodzi o to, do przełomu poprzez rewolucję przemysłową. Pojawiły się maszyny parowe, pojawiły się w ogóle maszyny, pojawił się silnik spalinowy, pojawiły się baterie, pojawiły się silniki elektryczne. I to wszystko tak naprawdę w tym czasie powstało. To wszystko, w czym teraz się poruszamy, powstało w owym czasie, a tak naprawdę największą częścią następnej rewolucji, której teraz jesteśmy świadkiem, to nie jest to, że przesiadamy się na samochody elektryczne, tylko to, że mamy komputery, które tym sterują. I tak naprawdę największą zmianą, która nastąpiła w stosunku do na przykład tych wszystkich wynalazków, które powstały w czasie przełomu rewolucji przemysłowej, które w tym czy innym stopniu do dzisiaj przetrwały w jakiejś tam formie. Tu mówię to o akumulatorach, silnikach elektrycznych, silnikach spalinowych. Co do zasady działania, te urządzenia są dokładnie takie same. My tylko po prostu żeśmy je zoptymalizowali, czyli z tych silników spalinowych wyciągnęliśmy wyższą wydajność, do baterii spakowaliśmy więcej, czy tam do akumulatorów, przepraszam, spakowaliśmy więcej energii i to doprowadza nas do pewnych zmian, natomiast te zmiany są ewolucyjne, nie rewolucyjne. Największa rewolucja to jest to, co widzimy tu na ekranie, czyli to, że maszyny zaczynają zastępować nas w pewnych procesach logicznych, myślowych, w podejmowaniu pewnych prostych decyzji i zaczynają też zastępować nas na liniach produkcyjnych. I to, że maszyny prędzej czy później uzyskają być może zdolność też do kreowania nowych maszyn, tak? Czyli na deskach kreślarskich jakiegoś tam sztucznej inteligencji powstanie kolejna maszyna, to będzie już wykraczało poza nasze zdolności poznawcze i to moim zdaniem jest kolejna rewolucja, której my w tej chwili jeszcze nawet nie ogarniamy, być może nigdy nie ogarniemy i być może to będzie w ogóle koniec cywilizacji, ale to jest inny, głębszy temat, w ogóle nie na kanał o elektromobilności. Natomiast przez to chciałem pokazać, że myślenie torowe, czyli jechanie w szynach, tak jak to robią Niemcy, co powoduje, że ich przemysł motoryzacyjny umiera, czyli niemożność zrzucenia siebie tego przekonania, że ich metody są najlepsze, powoduje, że po prostu Niemcy giną jako potęga w zakresie produkcji samochodów w ogóle, bo Chińczycy robią to szybciej, Chińczycy robią to lepiej. Oczywiście podejmują też gigantyczne ryzyko czasami, jak to Chińczycy i jak to Amerykanie, bo Amerykanie też tak do tego podchodzą, tak? Zobaczmy chociażby na Tesla Model S, która stała się produktem w zasadzie prototypowym, sprzedawanym do ludzi.
ryzyko idące za tym, ilości wypadków, sytuacji niepożądanych, złego konsumenckiego feedbacku była gigantyczna, a mimo wszystko na koniec dnia efekt takiego działania był 100 razy lepszy niż przygotowywanie produktu przez milion inżynierów, przemyślanie problemów, które jeszcze nawet nie zaistniały. Jechanie w szynach metody badawczej, jechanie w szynach metody myślowej, jechanie w szynach swojego własnego sposobu myślenia po prostu doprowadza do takich sytuacji. I to jest taki pierwszy wstępny temat, który chciałem omówić. Mam nadzieję, że mniej więcej Wam to objaśniłem, że po prostu przyszłość jest nieprzewidywalna, próba wywiedzenia, że coś będzie w przyszłości czy nie będzie, jest tylko taką próbą zabawy myślowej. Myślę, że na koniec dnia wiele technologii nas jeszcze zaskoczy, a to jak w tej chwili w ogóle wygląda elektromobilność, dystrybucja energii, te wszystkie aspekty, one będą też zależne nie tylko od tego, czego my chcemy, ale też od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na świecie, jak będzie wyglądało zużycie surowców, jak będzie wyglądał odzysk surowców. Miliardy różnych zmiennych decydują o tym, a też i przypadek. Więc tutaj ten punkt możemy uznać za zakończony. Oczywiście liczę serdecznie na Wasze głosy poniżej. Przechodzimy do następnego punktu. Kolejna rzecz, o której chciałem trochę powiedzieć i tutaj bardzo dziękuję też Bartkowi Derskiemu, bo raz, że podesłał mi trochę materiałów, na które będę się tu powoływał, a dodatkowo porozmawialiśmy sobie chwilę. Bartek jest niesamowicie światłym człowiekiem, jeżeli chodzi o znajomość tematu w ogóle energetyki w Polsce, więc troszeczkę żeśmy sobie na ten temat porozmawiali. Ja jestem tylko amatorem, natomiast ten temat gdzieś tam po części dotyczy tego, czym ja się zajmuję i co mnie pasjonuje, więc też tutaj go wplotę w ten wątek. Oczywiście tutaj już bardzo mocno odbiegamy od tych górnolotnych myśli, o tym niemalże filozoficznych na temat tego, jaka jest rzeczywistość, jak ona się zmienia. Natomiast teraz ta rzeczywistość łapie nas za gardło, czyli mówimy o sieci energetycznej, sieci przesyłowej, o tym, jak wygląda nasza energetyka i czy jest ona w stanie wytrzymać tą transformację, która nadchodzi, czyli nasze ulubione, jednocześnie podłączonych 1 000 000 samochodów elektrycznych do gniazdka i co by to spowodowało. Tutaj mam dwa źródła informacji, z których sobie skorzystamy. Pierwsze źródło informacji to jest system energetyczny Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania miała bardzo, bardzo rozwiniętą sieć przesyłową, jeżeli chodzi o energię. Natomiast od jakiegoś czasu w Wielkiej Brytanii ogólna konsumpcja energii spada i przez ostatnie parę lat konsumpcja energii w gospodarstwach domowych w Wielkiej Brytanii spadła o 16%. Wynika to m.in. z tego, że w Wielkiej Brytanii po prostu ludzie zaczynają stosować coraz bardziej energooszczędnych żarówek, energooszczędnych telewizorów itd., więc ta cała konsumpcja energii, ona już tylko i wyłącznie spada. Tak, no bo gospodarstwa domowe Wielkiej Brytanii miały już nasycenie, nie wiem, zmywarkami, pralkami itd. wystarczające już, nie wiem, ze 20 lat temu, kiedy w Polsce jeszcze o tym nie było mowy i oni już tylko i wyłącznie to optymalizują, więc de facto konsumpcja energii w gospodarstwach domowych spada. I tutaj natknąłem się na takie materiały, gdzie z kolei jest teza, że gdyby nawet w Wielkiej Brytanii dzisiaj wszystkie samochody zamieniły się na elektryczne, to sieć przesyłowa i energetyka Wielkiej Brytanii byłaby w stanie to wytrzymać poprzez jedynie zwiększenie swojego zapotrzebowania energii o 10%. Czyli wciąż jeszcze w stosunku do tego, co było oszczędzone, Wielka Brytania miałaby jeszcze 6% bufora w zakresie sieci przesyłowej, która już wtedy sobie spokojnie przy tym większym zapotrzebowaniu energetycznym z tym dawała radę. No ale mamy tu do czynienia z krajem wysoko rozwiniętym, który w tej chwili jakby transformuje się w stronę gospodarki jakby o niskim zużyciu energetycznym, więc musimy popatrzeć na nasz kraj, no bo nasz kraj jest jakby troszeczkę innym przypadkiem. U nas to szło troszeczkę inaczej. Myślę, że dopiero w tej chwili się nasycamy jakby tymi urządzeniami gospodarstwa domowego na takim poziomie, jak to jest na zachodzie. I ta konsumpcja energii w zasadzie jeszcze do 2-3 lata temu non-storycznie u nas rosła. Z małym wyjątkiem, jeżeli chodzi o pandemię, z jakiegoś powodu w okresie pandemicznym ta energia, myśmy to zużycie energii dla gospodarstw domowych mieli mniejsze. Natomiast w zasadzie licząc od 2023 roku do dzisiaj gospodarstwa domowe w Polsce zużywają mniej energii. To jest około 28 terawatogodzin, kiedy wcześniej dochodziło to nawet do 31 terawatogodzin rocznie. I stanowiło to około znowu mniej więcej 30
między 20 a 30% całkowitego zużycia energii w naszej gospodarce. Wiadomo, że musimy się posłużyć pewnymi skrajnymi przypadkami, aczkolwiek te przypadki nigdy nie będą miały miejsca i o tym też musimy jasno i wyraźnie powiedzieć. Ale przyjmijmy, że dojdziemy do tego naszego ulubionego 1 miliona samochodów elektrycznych i nagle stanie się taka niesamowita sytuacja, że ten 1 milion samochodów elektrycznych podłączy się do sieci. Zakładamy oczywiście taki scenariusz, że ładujemy się z ładowarek tam, nie wiem, 3-7 kW. W tej sytuacji doszłoby do czegoś takiego, że jednorazowo mielibyśmy pik w okolicach 3 terawatów. Jeżeli dobrze liczę, to jeszcze tutaj na dole Wiktoria da Wam sprostowanie, ja sobie to dokładnie przemnożę. Jest to jak najbardziej do skonsumowania przez naszego grida, a dodatkowo chciałem też przypomnieć, że tak Bartek Derski, jak i inni, którzy się tym tematem zajmują, zauważyli też w Polsce taką tendencję, że konsumpcja ogólnie energii przez nasze gospodarstwa domowe jest mniejsza niż na zachodzie, z tego względu, że mamy taki mniejszy poziom jakby właśnie penetracji urządzeniami energochłonnymi. Na przykład, nie wiem, w Hiszpanii to zużycie energii jest większe, bo jest więcej klimatyzacji, u nas tych klimatyzacji jest mniej i w ogóle rzadziej korzystamy z klimatyzatorów, więc stąd też taki wniosek, że nasz grid generalnie ma dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o wytrzymanie tego typu pików. Więc nawet przyjmując tak hipotetyczne i bardzo daleko idące teorie, że nagle by się podłączyło 1 milion samochodów elektrycznych, nasza sieć by to spokojnie wytrzymała. I raczej musimy tutaj myśleć o tym, co by się stało, gdyby się podłączyło 10 milionów samochodów niż 1 milion, bo pamiętajmy o tym, że w tej chwili nasz park samochodów osobowych to jest około 20 paru milionów samochodów, to tego nikt tak naprawdę nie wie, żeby nie było. Natomiast przyjmijmy, że połowa, czyli 10 milionów to samochody elektryczne. I wciąż, patrząc na artykuł Bartka, który sobie czytałem, wciąż nawet wziąć pod uwagę obecny stan, ale przypominam Wam to, co mówiłem w pierwszym punkcie. Branie pod uwagę obecnego stanu naszego rozwoju sieci przesyłowej jest błędem. Bo za 10 lat, kiedy najwcześniej będziemy w stanie powiedzieć o takiej ilości samochodów elektrycznych w Polsce, a myślę, że raczej tutaj będziemy mówili o dłuższym czasookresie, zmiany, które zajdą technologiczne w przesyle energii, technologiczne w zasilaniu naszego grida i w tym, jak samochody będą konsumować energię, też będzie gigantyczny. Więc to jest, w tej chwili mówimy o takim najgorszym możliwym scenariuszu, czyli nic się nie zmienia, samochody elektryczne się nie zmieniają, a my się podłączamy i coś się tam dzieje. Natomiast niestety, albo stety, ten pierwszy punkt ciągle nam tutaj zmienia zasady gry. Pierwszy punkt też mówi, że jest duże prawdopodobieństwo, że nasze samochody będą na mniejszej energii przejeżdżać dłuższy dystans. Więc może okazać się, że nie będzie potrzeby ładować się, nie wiem, 5 czy 6 godzin, czy całą noc samochodem elektrycznym, ale wystarczy podłączyć się na godzinę i będzie nam starczyło na przykład na cały tydzień jazdy. Taka sytuacja też jest możliwa. Więc to jest kolejna rzecz. Więc te wszystkie aspekty związane z energią, jej przesyłem, gromadzeniem, wydatkiem tej energii będą tak się zmieniać, że raczej będą działały na korzyść tych rozwiązań, o których rozmawiamy, niż na niekorzyść. Dlatego nie spodziewam się, żebyśmy mieli dojść do jakiegoś wielkiego blackoutu czy tego typu sytuacji spowodowanych tylko i wyłącznie tym, że pojawiają się samochody elektryczne. Natomiast samochody elektryczne w swoim zamyśle mają też jeszcze jeden cel, albo inaczej. Przejście w ogóle z gospodarki napędzanej paliwami kopalnymi na gospodarkę, która się zasila ze źródeł odnawialnych. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że to też jest bardzo ważne w kontekście i w aspekcie konkurencyjności w ogóle gospodarki europejskiej. Pamiętajcie o tym, że Europa ogólnie kończy się, jeżeli chodzi o surowce energetyczne. My nie mamy dużych złóż surowców energetycznych, tam oczywiście Norwegia, gdzieś tam Polska, gdzieś tam ktoś tam ma, ale to w porównaniu do tego, jakimi źródłami dysponują, nie wiem, kraje arabskie, Rosja i wszyscy ci, którzy kontrolują, nazwijmy to, dostawy tego typu surowców, no to tutaj nie ma w ogóle o czym mówić. Jesteśmy skazani na import. Dotarłem też do takich danych, mam nadzieję, że będę w stanie Wam tutaj też je zaprezentować, które pokazują w miksie energetycznym, jak mocno jesteśmy uzależnieni od importu ropy naftowej, jak jesteśmy wciąż częściowo uzależnieni od importu węgla i innych surowców energetycznych. Natomiast w przypadku produkcji energii ze źródeł odnawialnych, no to uzależnienie jest prawie że zerowe. I samochód elektryczny, jak i w ogóle cały zamysł, moim zdaniem, tego, jak będzie wyglądała energetyka, polega na tym, że samochód energetyczny ma być też swojego rodzaju buforem. Nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy też taki materiał na temat właśnie energetyki, gdzie rozmawialiśmy o tak zwanej energii buforowej, bo pamiętajcie, że wiatraki nie zawsze pracują, słońce nie zawsze świeci,
czy inne jakieś źródła energii odnawialnej nie zawsze działają, te, których może jeszcze nawet nie znamy. No i chodzi o to, że potrzebujemy energii buforowej. Oczywiście doskonałym rozwiązaniem jest energia atomowa, natomiast energia atomowa też jest uzależniona od wielu czynników. A wykorzystanie samochodów elektrycznych jako bufora jest takim idealistycznym, na tą chwilę przynajmniej wydającym się bardzo dobrym rozwiązaniem. Czyli tutaj poprzez zachęty i odpowiednie technologie bylibyśmy w stanie te miliony samochodów elektrycznych w odpowiednim momencie ładować wtedy, kiedy trzeba będzie zdjąć nadwyżkę energii z produkcji ze źródeł odnawialnych, a oddawać wtedy, kiedy nie będziemy jeździć, a będzie potrzebna ta energia w systemie. To jest oczywiście bardzo idealistyczny obraz, jest bardzo trudny do osiągnięcia i musimy pamiętać, że tutaj też bardzo będzie decydowało o tym, jak ludzie będą chcieli z tym żyć, bo to, że komuś się taki idealistyczny obraz podoba, to nie znaczy, że będzie się on podobał ludziom, którzy korzystają z tych samochodów. Przypominam jeszcze raz, oczywiście odeślemy Was do tych materiałów, że mówiłem już o tym, że nasza gospodarka po prostu potrzebuje zmiany dystrybucji energii. I to jeszcze dodatkowo, mówiąc o takim szerszej perspektywie związanej z gridem i ogólnie z tym, co się zmienia, pamiętajcie też o tym, że gospodarka zależna od źródeł, albo zasilająca się ze źródeł odnawialnych i ogólnie z energii elektrycznej, a nie na przykład z paliw kopalnych, jest gospodarką rozproszoną. Czyli tutaj nie mamy jednej wielkiej elektrowni, która nam generuje energię elektryczną, ale mamy po prostu rozproszoną ilość farm, małych, dużych, które po prostu zasilają nam ten grid elektryczny i jesteśmy w stanie być niezależni, czyli awaria jednego urządzenia, nawet w sytuacji wojny, co mocno podkreślam, nie spowoduje rozsypania się całego systemu. A w sytuacji, gdybyśmy mieli jedną elektrownię atomową i parę elektrowni węglowych, wystarczy parę precyzyjnych ciosów i tak naprawdę jesteśmy na blackoutie, na prawdziwym blackoutie. Także to też jest ważny aspekt związany z tym, z naszą odpornością na zewnętrzne wstrząsy, o które, jak widzicie, ostatnio nie jest trudno. No i nie bez znaczenia pozostaje jeszcze jeden aspekt, o którym też mówiłem już wielokrotnie na każdym materiale. Oczywiście muszę to powtórzyć. To jest kwestia też oczywiście zanieczyszczenia środowiska. Myślę, że ten aspekt jest troszeczkę przereklamowany, aczkolwiek jak patrzymy sobie na zanieczyszczenie powietrza w krajach, które mają większy udział w tak zwanym miksie energii elektrycznej z źródeł odnawialnych, no to w Polsce fajnie, gdyby tak było. Zupełnie szczerze, zachorowalność na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza w Polsce jest dużo większa. Także na przykład patrząc na taką Hiszpanię, Francję czy tego typu kraje, wystarczy popatrzeć sobie na Early. Zachęcam Was do tego, żeby to zobaczyć. No to w Polsce jest dużo, dużo gorzej pod tym względem. I jakość powietrza jest naprawdę słaba. Ale składamy też to na karb tego, że jednak Polska jest ciągle rozwijającą się gospodarką i niektórych rzeczy nie możemy uniknąć, jak na przykład właśnie produkcja przemysłowa, która w wielu tego typu krajach już jest zarzucona w dużej mierze. Ale dochodząc do brzegu, tak naprawdę chodzi też o to, że w momencie, kiedy nasza gospodarka jest oparta głównie na energię elektryczną, to nawet jeżeli byśmy tę energię w najgorszym możliwym scenariuszu wciąż produkowali z tego węgla kamiennego, którego w Polsce jeszcze jakieś resztki mamy, to jesteśmy w stanie robić to w sposób bardziej kontrolowany. Chodzi o to, że łatwiej jest nam kontrolować jeden komin, który dymi do atmosfery i jesteśmy w stanie nakładać na niego filtry, kombinować, jak to zoptymalizować ten proces i zrobić to lepiej, niż gdybyśmy mieli kontrolować 30 milionów silników spalinowych w samochodach spalinowych, które są na różnym stopniu zużycia i są zasilane z różnych paliw, tak? Czyli mamy silniki diesla, silniki benzynowe, silniki zasilane LPG, CNG i to są różne rodzaje spalin, które wymagają i te silniki na różnym etapie zużycia, emitują różne spaliny, tak? Gdzieś tam są jakieś różne próżnie domieszki, te spaliny z czasem stają się coraz bardziej toksyczne. Dlatego też ogólnie ta transformacja energetyczna, oprócz tego, że jest nam potrzebna, niesie ze sobą właśnie takie pozytywne aspekty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Wiem, że ten materiał jest długi, ale w tej chwili mam dosyć sporo przemyśleń, które w mojej głowie tam się zderzają, więc postaram się też bardzo krótko opowiedzieć na temat tego, co ja uważam, jeżeli chodzi o samochody elektryczne i ich przyszłość. Samochody, silniki, ładowanie, taki nasz mikroświat elektromobilności. W aspekcie polskim niekoniecznie będę chciał się o tym wypowiadać, bo myślę, że prędzej czy później Polska zawsze znajdzie się mniej więcej na tym samym etapie, na którym znajduje się Europa Zachodnia. W niektórych rzeczach możemy nawet tą Europę Zachodnią też wyprzedzać, natomiast chodzi o to, że tutaj się raczej posługiwałbym podobieństwami. Ogólnie potraktowałbym Europę po prostu jako kontynent. Szczególnie Unię Europejską jako jeden twór. Mam parę spostrzeżeń, które dotarły do mnie, powiedzmy, już po premierze chyba ostatniego materiału związanego z rozwojem elektromobilności, a mianowicie rozmiar baterii i zasięg samochodu elektrycznego.
Korzystając obecnie z samochodu elektrycznego na różne sposoby i z różnych samochodów elektrycznych i patrząc na to, w którą stronę idzie rozwój samochodów elektrycznych, zaczynam odnosić wrażenie, że gigantyczny zasięg staje się niepotrzebny. Patrząc na to, na model użytkowania samochodu i na to, jakie są średnie odległości, jakie przejeżdża przeciętny użytkownik. Mówimy tutaj o 50 paru kilometrach dziennie, maksymalnie, dla przeciętnego użytkownika. Większość samochodów, zdecydowana większość jest używana w trybie miejskim, więc tak naprawdę większość samochodów elektrycznych nie potrzebuje dużych baterii. A przy sporadycznym użytkowaniu w podróżach, no to przypominam Wam naszą podróż Teslą Model 3 Highland w Australii. Całkiem niedawno był ten film, także przy okazji też dostaniecie linka. I Teslą Model 3 do Pragi, Standard Range. To były samochody z mniejszymi bateriami, które dzięki temu też szybciej się ładowały. I zauważyłem jeszcze kolejną specyfikę takich samochodów, nawet tych starszych, że w momencie, kiedy mamy 50 kWh baterię, to nawet na ładowarce 60, 70 kW ładujemy się relatywnie szybko. Czyli jesteśmy w stanie tą ilość energii potrzebną do przejechania następnych tam 200-300 km bardzo szybko naładować. Więc ta podróż oczywiście nie jest tak super komfortowa, gdybyśmy jechali z long range'em czy Lucidem i za jednym zamachem robili 1000 km, ale z drugiej strony pamiętajmy, że ludzka fizjologia też ma swoją wytrzymałość i ja osobiście uważam, że elektromobilność w dużej mierze, w większości nie potrzebuje samochodów long range, z tego względu, że samochody long range są bardziej skomplikowane, są droższe, a samochód standard range, czyli taki samochód, który ma napęd na jedną oś, który ma w miarę niedużą baterię i który jest w stanie zapewnić nam spokojne dojechanie w obrębie 300-400 km od miejsca zamieszkania, to jest najbliższa przyszłość rozwoju elektromobilności i popularyzacji elektromobilności. Zresztą widzimy to też, mamy wiele przykładów takich modeli, nie wiem, Leapmotor, MG5, wiele takich chińskich marek, wiele chińskich samochodów. Najnowsze premiery Tesli w wersjach standardowych, tak, czyli takich basic, to też są samochody, które są raczej dedykowane właśnie takiemu stylowi użytkowania i myślę, że to jest też droga do bardzo szybkiej popularyzacji samochodu elektrycznego. Jeżeli chodzi o silniki i baterie, jeżeli chodzi o baterie, przeglądałem bardzo dużo materiałów i przeglądałem też bardzo dużo takich samozwańczych pseudomateriałów naukowych na temat tego, co jest przyszłością baterii. Ja sobie pozwolę tutaj akurat się nie wypowiadać. Przemyślałem to bardzo głęboko, przeczytałem bardzo wiele materiałów. Ilość technologii, nad którą teraz się pracuje i ilość różnic w podejściu do tego, jak ma być bateria skonstruowana i różnice w potencjale w ogóle wytwórczym, jeżeli chodzi o baterię, jest tak duża, że ciężko teraz powiedzieć, co będzie determinantem, czy co będzie wiodącą technologią. Ja sobie pozwolę o tym nic nie mówić. Poczekamy, aż się pojawi ta kolejna technologia, która będzie technologią wiodącą. Natomiast musimy pamiętać o tym, że różnice w potrzebach i różnice geopolityczne niestety, czyli takie różnice pomiędzy światem zachodu i światem w zasadzie już chińskim, czyli taka już dwubiegunowość prawie się wytworzyła, są tak duże, że tak naprawdę nie wiemy, czy dojdzie znowu do takiego rozbicia, gdzie będą żyły dwa światy gospodarcze, które będą niezależnie od siebie wytwarzały różne technologie, czy któryś zostanie zdominowany, jak to będzie dalej wyglądało. Więc tutaj bym sobie jednak pozwolił zostawić to na jakiś czas z boku. Tak samo jak to wyglądało w silnikach, bo w silnikach zaryzykowałem taką tezę, że wierniki stałomagnesowe mogą zostać zastąpione wiernikami wzbudzanymi zewnętrznie, z tego względu, że wierniki wzbudzane zewnętrznie nie mają potrzeby stosowania magnesów, bo Chiny akurat dały wtedy embargo na magnesy, no ale to embargo zostało teraz chyba cofnięte, jeżeli dobrze zrozumiałem. Więc sami widzicie, jak bardzo sytuacja geopolityczna wpływa na to, co jest w tej chwili, co może być interesujące dla producentów. Tak? Bo jeżeli producenci dostaną łatwy, szybki dostęp do łatwych do zastosowania magnesów stałych, to raczej nie będą się bawili w technologię wzbudzania bezpośredniego, czy tam zewnętrznego wzbudzania wiernika. Chociaż ta technologia wydaje się sensowna, a jeszcze z perspektywy gigantycznych złóż miedzi, które zostały znalezione w Polsce, to w ogóle by nam się przydało, żeby ta technologia była wiodąca przynajmniej w Europie. No ale cóż, magnes jest dużo łatwiejszy do zastosowania, jeżeli chodzi o produkcję, jest kompaktowy, mały, powoduje też, że mamy komplikacja technologii jest po prostu mniejsza, jeżeli chodzi o produkcję tego silnika. Więc ja tutaj pozwolę sobie za dużo na ten temat nie mówić. Wydaje mi się, że silniki elektryczne też doszły już do takiego stadium, gdzie są naprawdę bardzo mało awaryjne. To jest bardzo super prognostyk i one będą teraz optymalizowane, ale nie będą optymalizowane pod względem wydajności, bo te silniki ciężko z nich wyciągnąć więcej. Tak, z 98% ciężko jest zrobić to, albo w zasadzie jest to niemożliwe. Zawsze jakieś straty energetyczne będą. Natomiast myślę, że optymalizacja będzie szła teraz w stronę
minimalizacji, czyli silniki będą minimalizowane. Myślę, że idealnym rozwiązaniem, aczkolwiek na tą chwilę też raczej znowu to będzie decydować będzie o tym dostęp do materiałów i jak będą się Chiny dogadywały z Europą i ogólnie ze światem zachodnim. Chociażby właśnie przyszłość takich silników jak Axial Flux Motors, czyli te silniki, które mają ustawione troszeczkę inaczej przebieg pola elektromagnetycznego, które mają większą gęstość energetyczną. Ich przyszłość też zależy od tego, jak będzie wyglądała geopolityka. Więc tych zmiennych, tak jak znowu wracam do tego punktu pierwszego, czyli te zmienne geopolityczne, zapotrzebowania rynkowego, dostępności materiałów bardzo decydują o tym, co w rzeczywistości będzie później wiodącym produktem na rynku. Dlatego ja tutaj się od tych akurat przewidywań powstrzymam. O czym bardzo chciałbym powiedzieć i jeszcze raz wrócę do tego, mówiłem o tym też na materiale o panu Jacku EV, czyli o samozwańczym szeryfie ładowarki. Chciałbym przypomnieć o rozwoju sieci ładowania, bo tutaj myślę, że Polska akurat robi gigantyczny błąd. Patrząc na to, jak to się dzieje w krajach Europy Zachodniej, powinniśmy na pewno iść w tym kierunku. Chodzi o to, że samochody elektryczne, o których mówiłem wcześniej, czyli te samochody z mniejszymi bateriami, samochody, które są w stanie przyjąć 100 km, 50 km zasięgu w przeciągu godziny, nawet na wolnym ładowaniu, one nie potrzebują wszędzie szybkich ładowarek. Nie potrzebujemy, żeby cała Polska była obstrana szybkimi ładowarkami, co do których później ustawiają się kolejki. Ja wiem, pewnie mnie teraz zlinczują koledzy z elektromobilności, ale ja sam osobiście stałem w kolejce do Superchargera w Szwecji. To jest prawda, że tam się ustawiają kolejki do Superchargerów i nie chciałbym takiej sytuacji, aczkolwiek jak patrzę na to, jak już wyglądają, mimo iż w Warszawie powstały 2 nowe Superchargery w bardzo krótkim czasie, to one już są bardzo mocno zajęte. I na przykład Supercharger w Jankach praktycznie rzadko kiedy jest w ogóle wolny. Więc przy tak dynamicznym rozwoju ilości samochodów elektrycznych, no po prostu musimy zadbać o to, żeby ta ilość punktów ładowania była wystarczająca. I to już nie tylko chodzi o to, o co chodzi, nie tylko chodzi o takie widzimisię użytkowników, ale naprawdę musimy zacząć podchodzić do tego systemowo i chyba troszeczkę, może nie zmuszać, ale na pewno zachęcać ludzi, przedsiębiorców, wspólnoty, kogo się da do tego, żeby maksymalizować dostęp do przyłącza. Czyli jeżeli mamy jakieś dane przyłącze o danej mocy, powinniśmy je dzielić na większą ilość wolnych ładowarek. Ja nie mówię i nie wykluczam w ogóle użytkowania ładowarek szybkich. Ładowarki szybkie też są potrzebne, a na trasie są wręcz niezbędne. No bo nikt nie będzie się 3 godziny na trasie ładował, żeby jechać dalej. Natomiast na tą chwilę największy problem powstaje w miastach, gdzie jesteśmy krajem już na takim poziomie urbanizacji, że chyba 60 czy 70% naszego społeczeństwa w ogóle mieszka w miastach. Więc nie możemy dopuścić do tego, że wytracimy potencjał złączy tylko dlatego, że ktoś chce zarobić na szybkim stawianiu ładowarek szybkich i odcinaniu kuponów z dopłat rządowych. Ja rozumiem, że tak to w Polsce działa i zawsze działało, ale czas najwyższy pójść po rozum do głowy i zacząć to robić systemowo i patrzeć troszeczkę na dobro ogółu i dobro rozwoju tego, co robimy, a nie tylko na teraźniejszy interes kogoś, kto akurat prowadzi biznes na ładowarkach. Słuchajcie, chyba się strasznie mocno naprodukowałem. Jakbym coś przeoczył, to oczywiście bardzo proszę i w ogóle proszę Was o komentarze. Proszę tylko bardzo o uprzejmość i nie wyzywanie biednego prowadzącego, bo ja nie mam żadnych złych intencji. Po prostu staram się podzielić swoją wiedzą i swoimi przemyśleniami na tyle, na ile umiem z Wami. Jeżeli Wam to nie odpowiada, to raczej sugerowałbym po prostu nie oglądać moich materiałów, a nie żeby się denerwować i pisać jakieś nieprzyjemne, niemiłe komentarze. Więc jeżeli Wam ten materiał się podoba, to oczywiście bardzo poproszę o łapkę w górę. Jeżeli chcielibyście więcej takich materiałów, to bardzo proszę, zasubskrybujcie nasz kanał, bo nic tak nie motywuje do dalszej ciężkiej pracy, jak wzrost ilości subskrybentów. Trzymajcie się, cześć!